O co chodzi ze skomunikowaniem świata? Jakie powinno być nasze miejsce w tych relacjach? Oraz jak kształtują się strategiczne przepływy w gospodarce światowej? Te zagadnienia wytłumaczy w dzisiejszym podcaście dr Jacek Bartosiak. Zapraszam na kanał Cynicznie po polsku. Dziękuję również pięknie za wszystkie subskrypcje i polubienia. Truizmem jest stwierdzić, że ład międzynarodowy zależy od przepływów. W ogóle wszystko na świecie zależy od przepływów. Umyka nam to w dniu codziennym, ale patrząc na to syntetycznie, to są właśnie przepływy. Po 1989, a na pewno po 1991 roku, po pokonaniu Sowietów, przyzwyczailiśmy się do tego, że istnieje co do zasady nieograniczona wolność przepływów. A zatem mamy przepływ towarów, przepływ kapitału, przepływ danych, przepływ ludzi zasadniczo nieograniczony i generalnie ruch. Ruch. To można nazwać strategicznymi przepływami. Strategiczne przepływy są fundamentem globalizacji. Globalizacja z takimi przepływami decyduje o tym, jaki jest podział pracy w świecie, a zatem przepływy bezpośrednio determinują podział pracy w świecie. Wpisuje się to doskonale w teorię Wallersteina o gospodarce w świecie. My zajęliśmy takie, a nie inne miejsce, o tym możemy później porozmawiać, w tym systemie. Na pewno tak jest świat skonstruowany dla nas od 1991 roku, dla świata wolnego Zachodu, opartego o morskie globalne komunikacje. Tak jest po 1945 roku, po zwycięstwie Anglosasów w wojnie światowej. A ja śmiem twierdzić, że tak wygląda centrum świata, zresztą za Wallersteinem to twierdzę, od 500 lat. Ten podział pracy oraz wolność i tendencja, zwłaszcza jeżeli dominującym mocarstwem jest mocarstwo morskie, do tego, żeby były wolnymi te przepływy, otwartymi na penetrację, na wymianę, na pewno generuje wzrost gospodarczy, tak zwaną prosperitę. To na pewno. To jest nie do zakwestionowania. Problem polega na tym, że generuje nierówno i z czasem prowadzi do napięć w ładzie międzynarodowym. Ta nierówność właśnie prowadzi do napięć. I wtedy te flows, te przepływy wolne, mają tendencję do robienia z siebie blokad. Drugą cechą, która zaczyna występować przy przepływach, jest tak zwane skomunikowanie. Połączoność. Connectivity albo connectedness, w zależności jak do tego podchodzimy. I to skomunikowanie generuje fundamentalną cechę geopolityczną między aktorami sceny międzynarodowej, a zatem współzależność. Współzależność polega niestety na tym, i wynika to z niespokojnej natury człowieka i w ogóle z różnicy w produktywności, ona przede wszystkim wynika niestety z geografii, że nie ma równości w tej współzależności i z czasem petryfikują się przewagi. Tego zasadniczo nie czuć tak długo, jak jest jeden hegemon i jest rules-based order, jak jest zespół norm. I wszyscy je akceptują, a hegemon najczęściej swoją siłą to gwarantuje. I tak wyglądał świat po 1991 roku z dominacją Stanów Zjednoczonych. I tak dla Zachodu wyglądał świat po 1945 roku. Natomiast jeżeli ten ład, jeden hegemon jest kwestionowany, to pojawia się gra o sumie zerowej. I wówczas skomunikowanie staje się lewarem w układach bilateralnych, regionalnych i globalnych. I państwa w grze o przewagę, jeżeli którekolwiek tylko z nich kwestionuje dominację, to wykorzystują natychmiast tę potrzebę. I jest to bezwzględne. Innymi słowy, eksploatują zależności, które powstały w międzyczasie w ramach otwartej globalizacji. I wówczas pojawiają się tak zwane kontrole przepływów. Kontrolę przepływów zazwyczaj najpierw zaczynają stosować państwa, mocarstwa, które chcą zakwestionować dotychczasowego hegemona. W tym przypadku mamy do czynienia z Chinami oczywiście i Rosją. Ale po pewnym czasie również hegemon zaczyna to stosować, bo traci przewagi w obecnym ładzie.
bo tak jak powiedziałem, prosperity jest nierówno rozstrzygana, w związku z tym też chce ją zaczynać sterować. I to jest wypisz, wymaluj polityka Donalda Trumpa. Kontrola przepływów tych wszystkich ludzi, towarów, kapitału i tego wszystkiego, co powiedziałem, jest zarazem wolą, jak i zdolnością, żeby definiować zespół norm i warunków tych strategicznych przepływów. No i to jest prawdziwy symptom hegemonii, prawdziwy symptom władzy. Na to składają się trzy elementy, trzy instrumenty. I widać to po polityce Donalda Trumpa, ale też Chin obecnie. Po pierwsze, ustanawianie reguł i możliwości wyegzekwowania tych przepływów. Czym innym są sankcje na Iran, jak nie właśnie tym? Czym innym jest grożenie Niemcom i Nord Streamowi, jak nie właśnie próbą wyegzekwowania tego? Drugim elementem, drugim instrumentem jest zdecydowanie o dostępności realnych, fizycznych, i tu wchodzi czysta geopolityka, korytarzy transportowych, które istnieją. Siedzący tu Wojtek Jakubik doskonale to rozumie, walcząc z Nord Streamem od tylu lat. To są realne miejsca. Akurat tutaj, przy wykorzystaniu teoretycznej wolności mórz i oceanów, czyli Morza Bałtyckiego, które nie podlegają jurysdykcji na przykład Polski, i wykorzystanie tego korytarza w przestrzeni do stworzenia sobie przewag i ustalenia reguł dostępu i manewrowości w ramach tego korytarza. Oto toczą się wielkie rywalizacje między mocarstwami. Zawsze się toczyły. Nie czuliśmy tego za hegemonii amerykańskiej. Nasz ruch na Świnoujście, nasz ruch na Baltic Pipe jest też wzięciem udziału w tej wielkiej grze o przestrzenie, o manewr w korytarzu geopolitycznym. I trzeci instrument, to jest bardzo ważny, to jest kształtowanie wolumenu, czyli ilości i kierunków przepływów strategicznych poprzez tak zwane ułatwiacze, enablers po angielsku. Tak? Ułatwiaczem jest infrastruktura, centralny port komunikacyjny, terminal w Świnoujściu, kiedyś port w Gdyni. Można to mnożyć. Technologia wzmacniająca skomunikowanie, 5G na przykład, prawda? Albo statek, albo samolot, albo pociąg, albo szybki pociąg, albo super szybki pociąg. I oczywiście środki transportu. Takie, a nie inne. Każda taka nowina, nowy środek transportu, nowe miejsce infrastruktury stwarza nowe współuzależnienia, gdzie ktoś traci i zyskuje, jeżeli nie ma jednego hegemona. Stąd Chińczycy od kilku lat prowadzą bardzo sprytną strategię rywalizujących komunikacji, competing connectivities. Wypychają wpływy amerykańskie z Eurazji, budując pas i szlak. To jest ich cel, właśnie po tej linii geopolitycznej, o czym zaraz jeszcze powiem. Po to, żeby stworzyć własną i ją używać i kontrolować strategiczne przepływy ludzi, kapitału, technologii, danych, wszystkiego, przy pomocy tych wszystkich trzech elementów, ustalania reguł, technologii, norm, ale i też konkretnych korytarzy, którędy to płynie, i uniemożliwiania innym, bo władza do uniemożliwiania innym korzystania z danej przestrzeni, z danej technologii jest par excellence władzą. Widzimy, co się dzieje 5G, jak Amerykanie również próbują wyegzekwować swoją władzę w systemie międzynarodowym. My jesteśmy pośrodku tej gry. CPK zresztą też, o czym zaraz zresztą powiem. Czyli tworzenie tych trzech własnych instrumentów tworzy własne przewagi. I to robią Chińczycy bezwzględnie od kilku lat. Wówczas skomunikowanie, do którego się przyzwyczailiśmy, że jest wolny ocean światowy, tak? Wystarczy mieć dobry produkt. Po pierwsze, latamy gdzie chcemy, tak? No, może się okazać, że za 10 lat wcale tak nie będzie. Po drugie, przez ZPRL-u nie lataliśmy gdzie chcieliśmy. Po drugie, handlujemy gdzie chcemy, o ile mamy konkurencyjne produkty. Może się okazać, że nie będzie już ręki Adama Smitha i wolnego handlu. I wolnej rynku, która będzie to regulowała. A więcej będzie twardych pięści żelaznych z głębokimi kieszeniami, tak jak zawsze było w Eurazji de facto. Codzienna praktyka kontroli przepływów jest determinowana przez dwa najważniejsze instrumenty. Geostrategię, czyli strategię wynikającą z chęci projekcji siły politycznej, a zatem i wojskowej, w dane obszary geograficzne, które są decydujące dla przepływów, jak na przykład nizina środkowoeuropejska na głównej równoleżnikowej osi łączącej Azję z Europą, Niemcy z Rosją, gdzie my chcemy kontrolować, co się dzieje na naszym terytorium. Albo Cieśnina Malaka, albo Morze Południowochińskie, albo delta rzeki Mississippi.
Są miejsca ważniejsze i mniej ważne i tam realizowana jest geostrategia, wynikająca właśnie z przepływów i codziennej nowej korelacji sił. I oczywiście instrument drugi, geoekonomiczny, który jest niczym innym jak próbą używania ekonomicznych instrumentów w celu uzyskiwania politycznych środków nacisku w danej przestrzeni geostrategicznej. Wchodzimy w ten czas. Nie możemy abdykować od tej gry, bo to nie są lata 90., gdyby hegemon jak Atlas trzymał grawitację na swoim świecie, na swoich barkach i umożliwiał grę na wypłaszczonej jak gdyby przestrzeni bez tych uwarunkowań geograficznych i bez tych uwarunkowań twardo politycznych. Dlatego Amerykanie są tacy wściekli, że tego nie rozumieją. Innymi słowy, walka o kontrolę nad przepływami jest poligonem systemowej rywalizacji strukturalnej o ład globalny, przede wszystkim między Chinami a Stanami Zjednoczonymi, ale również Rosją i Stanami Zjednoczonymi. Według 4 trajektorii obecnie ona się odbywa. O prawdziwe strefy wpływu, stąd jest pasi szlak na przykład, tak? I stąd Amerykanie chcą, żeby NATO również zajęło się Chinami. Stąd Amerykanie chcą, żeby NATO było czymś więcej niż tylko Europejskim Sojuszem. Stąd było TPP, stąd było TTIP i tak dalej, i tak dalej. O normy i standardy właśnie. Czy jest 5G amerykańskie, czy chińskie? Czy są taki manual jest do inżynieryjny, czy inny? To będzie prowadziło do regionalizmów. Że connectivity będzie klubowe, a nie globalne. Ciążyło do rdzeniów imperiów silnych. A my nie jesteśmy na oceanie, tylko jesteśmy w Eurazji. Pośrodku, pomiędzy tymi siłami. Niemcami, Rosją, może Chinami i Stanami Zjednoczonymi. Po trzecie, o narracje związane z ideologią, z systemami politycznymi, tak, które też mają wpływy. Już widać głosy protekcjonistyczne w gospodarkach Zachodu. Właśnie one wynikają z tego, walką o narrację. Co natychmiast będzie skutkowało ograniczonymi dostępami do rynków lokalnych i wzmacnianiem własnych czempionów. Znowu Adam Smith odejdzie na dalszą półkę. To wszystko wynika z komunikacji, z tego wszystkiego, o czym będziemy, i ma wpływ na to, o czym będziemy dzisiaj rozmawiali, bo pod to się tworzy systemy transportowe również własnego kraju. Kończąc już powoli, o tym powiem. I po czwarte, będzie się pojawiała narracja o alternatywnym sposobie urządzenia świata i w ogóle kontraktu społecznego. O ile od kilkudziesięciu lat jesteśmy przyzwyczajeni, że to jest kontrakt demokracji liberalnej, to będzie się pojawiała narracja, że może trzeba inaczej. Kontrakt między państwem a obywatelem może być inny, jak w Chinach być może, między gospodarką a państwem, między gospodarką a obywatelem też inny, bo może inne modele są skuteczniejsze dla budowy infrastruktury chociażby. Będzie to coraz mocniejsze. To będzie wynikało z poczucia podskórnego nawet utraty kontroli nad przepływami globalnymi, które Amerykanie teraz odczuwają, dlatego tak reagują nerwowo. Innymi słowy, kontrola nad przepływami doprowadzi do kwestionowanych przestrzeni, polaryzacji, w bardziej dynamicznej sytuacji środowiska biznesowego. Moim zdaniem biznes będzie musiał się zająć geopolityką i codziennie nią obserwować, bo ona ukaże swoje prawdziwe oblicze starszej siostry makroekonomii, bo ona dopiero tworzy setting, powierzchnię do tego, żeby makroekonomia, na przykład Leszek Balcerowicz mógł tutaj wprowadzić kapitał. To geopolityka dała tę przestrzeń, żeśmy zostali rozszerzeni do świata morza geopolitycznego. O czym zapomnieliśmy w międzyczasie, na przykład kwestionując istnienie geopolityki w debacie. To doprowadzi również do tego, że w niektórych państwach promowane będą czempiony o własności państwowej, bo one będą w stanie brać na siebie większe ryzyko ekonomiczne, żeby osiągać cele polityczne i pas i szlak jest kwintesencją tego. Subsydiowane na razie przepływy towarów przy masą lądową, żeby omijać kontrolę przepływów przez Ocean Światowy. Jeszcze 5, dobrze? Bo chciałbym to skończyć. I dokładnie. I tak, również będzie miało to fundamentalny wpływ na biznes, tak jak powiedziałem, a zatem na kręgosłup. A kręgosłupem prawdziwym biznesu jest globalny system łańcucha dostaw. Amerykanie bez złamania obecnego modelu globalnego systemu łańcucha dostaw nie będą w stanie zmienić układu światowego z Chinami w centrum, tak jak jest w tej chwili obecnej. I nie łudźmy się, dlatego Amerykanie to robią. Nie mam pojęcia, czy im się to uda. Jest to kompletnie inny system niż ze Związkiem Sowieckim. Nie było rywalizacji komercyjno-gospodarczej ze Związkiem Sowieckim w systemie. To jest inny czas. Tu jest
Klasyczna geopolityka odwieczna, to co się dzieje teraz między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Tam była tylko rywalizacja wojskowa. Sowieci nie byli skomunikowani ze światem. A zatem możliwość ukształtowania wolumenu oraz kierunku przepływów jest prawdziwą władzą i wszyscy ją chcą. Stany ją chcą utrzymać, a Chiny i Rosja chcą ją zakwestionować. Rosjanie są słabi poza energią, znowu się zwracam tu do Wojtka Jakubika, właśnie Rosjanie dokładnie to robią, o czym powiedziałem, energią, Nord Streamem i innymi rzeczami. Próbują A2AD, bo wpływanie na regionalne otoczenie przez wypychanie możliwości dostępu jest kwintesencją tylko takim słabiutkim wojskowym elementem, ale trzeba się z tym liczyć. Tak? Chińczycy robią to naprawdę na dużo bardziej kompleksową skalę, bo mają pieniądze. Rywalizacja w systemie łańcucha dostaw będzie downstreamowa, upstreamowa, midstreamowa i boczna. Midstreamowa to dotyczy na przykład centralnego portu. Państwa, jeżeli nie będzie jednego globalnego podwórka, będą próbowały wykorzystać swoje położenie stworzniowe, jak Polska z CPK pomiędzy Eurazją, a Azją, a Atlantykiem, a Pacyfikiem, Europą Środkową i Zachodnią. Tak? Rosjanie między Chinami a Europą Zachodnią. Brać z tego marżę, rentę, jak my to w średniowieczu. Downstreamowa to na przykład Gazprom to robi. Tak? Próbuje narzucić jako producent, jako dostawca. Tak? Upstreamowa to jak ktoś jest wielkim konsumentem, będzie próbował narzucać siłowo, jak nie będzie reguł. I bocznie, jak ktoś wymyśli nową technologię, na przykład 5G, to jest właśnie taka konkurencja, raptem pojawiająca się znikąd. Kończąc, teraz będzie minuta naprawdę. Sankcje staną się czymś normalnym. Sankcje na technologię, która będzie w stanie wpływać na zmianę strategicznych przepływów, na przykład 5G, no i to się dzieje. Sankcje na ludzi, w szczególności uważałbym na byłych urzędników państwowych, którzy są obecnie szefami firm i podróżują do państw, które konkurują o przepływy i oczywiście na korporacje. A zatem będzie to mozaika, jak w średniowieczu, bardziej relacji. Jeżeli, mówię, nie uda się Trumpowi i Amerykanom przywrócić Paxu Americana, w tym wypadku 2.0. Koniec leseferyzmu, koniec Adama Smitha w tym zakresie przynajmniej na jakiś czas. O geopolityce jako starszej siostrze makroekonomii powiedziałem. I na sam koniec kilka danych, tak żeby to już podkreślić pewnymi danymi. Obecnie system strukturalny świata jest tak ukształtowany, że 15 państw pierwszych w statystyce kontroluje, jak gdyby potęgę swoją zbudowało na przepływach i kontroluje 63% handlu światowego, 62% usług światowych i 79% przepływu kapitałów. I to są wszystko państwa skomunikowane z Oceanem Światowym. Okay? Bezpośrednio. Jeżeli będzie łamany ten system, skomunikowanie nie będzie już dobrem publicznym, tylko stanie się lewarem i słabe państwa, mniejsze państwa, niepołączone w bloki, w kluby, nie będą miały dostępu do surowców, do rynków i do... Możemy zatęsknić wówczas jeszcze za Pax Americana, jeżeli Amerykanie nie wygrają tej wojny. Chociaż chyba my sami na to nie mamy wpływu i to jest grecka tragedia. To, że mamy to napięcie w systemie, pokazuje, że zakwestionowana jest rola przewodnia morskiego systemu Zachodu istniejąca od 500 lat. Będą łamane systemy dostaw i dzisiaj jest tak, że jeszcze nie czujemy tak naprawdę poza ogólnym takim gadaniem, na przykład moim, gdzie jest centrum grawitacyjne przepływów, ale w 2030 roku, jeżeli Amerykanie nie złamią teraz obecnego ukształtowanego systemu, który się petryfikuje i pomnaża w pewnym kierunku, to w 2030 roku 16% globalnego handlu będzie pomiędzy państwami azjatyckimi, tylko 9% będzie pomiędzy państwami europejskimi, a tylko 3% pomiędzy Europą a Stanami Zjednoczonymi. Tak się zmienią przepływy. A w 2050 27% będzie wewnątrz Azji, 8% to trzecie miejsce będzie wewnątrz Europy, a pomiędzy Europą a Stanami, Europą a Ameryką Północną będzie dosłownie 1% i to jest poza pierwszą dziesiątką. Będzie koniec świata północnego Atlantyku. Stąd w Waszyngtonie takie postępowanie. To może na tą chwilę tylko powiem.
dosłownie ostatnie zdanie, mam niestety tendencję do przeciągania, ale uważałem to za ważne. I Polska jest pośrodku. Okay? Jesteśmy pomiędzy Europą Zachodnią a Wschodnią, między Rosją a Niemcami, między Rosją a Europą Zachodnią, między Atlantykiem a Pacyfikiem de facto, nad marginalnym Morzem Atlantyku, pod systemami antydostępowymi rosyjskimi, z pojawiającą się obecnością infrastrukturalną Chin. Korzystający byliśmy z epoki atlantyckiej, a jednocześnie nie załapaliśmy się chyba i nie złamaliśmy dualizmu na łamie. Innymi słowy, pytań jest mnóstwo, jest więcej niż 5 lat temu. Ja też odniosę się szybciutko telegraficznie do wszystkich tych kwestii, które zostały podniesione. Rozumiem, mam te 4 minuty, tak? 5. Szeroki tor na Śląsk jest dyskusyjny z punktu widzenia obronności Polski. Od kiedy istnieją koleje, rosyjski sztab generalny i sowiecki sztab generalny i znowu rosyjski sztab generalny Federacji Rosyjskiej wykonuje uderzenia operacyjne wzdłuż linii kolejowych. I jest to po prostu w DNA narodów pomostu bałtycko-czarnomorskiego, w związku z tym, a pamiętamy co było w PRL-u, trzy linie równoleżnikowe, później oczywiście nie było aż 3, ale generalnie one penetrują obszar państwa polskiego, omijając centrum dyspozycyjne państwa i wojskowi, proszę mi wierzyć, że tak jest, amerykańscy, polscy, od razu to widzą, w związku z tym nie ma zgody na to. Druga rzecz jest taka, że jesteśmy krajem tranzytowym, tak, na nizinie, w związku z tym tak to jest. A Rosjanie wyrównują nierównowagę frontową ogonem logistycznym, tak, wzdłuż kolei. To w Donbasie było widać też. Druga rzecz jest taka, że ja nie wiem, czy pas i szlak jest chucpą, czy nie. Ale 2 rzeczy powiedziałbym, żebyśmy uważali z takimi ocenami. Po pierwsze, moim zdaniem Chińczycy kłamią, ale uwaga, może kłamią odwrotnie niż my myślimy. Może kłamią tak, żeby nas uspokoić, żeby nie blokować rozwoju tych przepływów strategicznych w masach lądowych za szybko, żeby nie kontrować ich za szybko, żeby Amerykanie za szybko się nie obudzili, żeby olewali za przeproszeniem, jak przez wiele lat, pas i szlak. Skoncentrowani tradycyjnie na infrastrukturze morza. Ja uważam, że tak robią Chińczycy i dezinformują nas. Tak samo ze wzrostem to robili. Moim zdaniem wzrost chiński był wyższy. I to już chyba widać teraz w tym roku, niż oficjalnie nas informowali. To jest Poza tym z historii Europy taki wątek. Przez 100 lat trwało po tym, jak Portugalczycy wypłynęli na Atlantyk i Hiszpanię i Kolumb, takich właśnie gadań. A nasze okręty na Morzu Śródziemnym i statki towarowe mają szersze kadłuby. Po co ten Atlantyk? Widziałeś, jakie tam są fale? Wasze ładownie muszą być małe, bo statki i okręty na Atlantyku musiały być mniejsze ładownie, za to cięższe. Konstrukcja była zupełnie inna, wymagająca technologicznie. Nikt nie miał tego opanowanego. Straty, 50% śmiertelności, tak? Ciągle tonęły, burze. 100 lat trwało, zanim zostały utrwalone, przynoszące zyski linie komunikacyjne. Być może teraz też tak jest. Warunki na Oceanie Indyjskim, na Morzu Śródziemnym były łatwiejsze. Galernicy pływali, wiatry były przewidywalne, nie było wysokiej fali i były większe ładownie na tych statkach. I to był dawny system handlowy świata. Tak, żebym nie uważał, bo technologia może zmienić ten paradygmat. Duisburg. Gdyby przepowiednie na 2050 się sprawdziły, Atlantyk byłby zamknięty, a my byśmy wykorzystali dywidendę geograficzną i w Gdańsku byłby główny port towarowy i przez Lwów połączony byłby system Wisły przez Dniestr do Morza Czarnego i Dunaju. Teoria, tak? I byłby CPK, to Duisburg by umarł, a my byśmy obsługiwali ten handel, to żebyśmy o tym wiedzieli. Dywidenda geograficzna jest rozstrzygająca w takiej sprawie, jeżeli jest równe boisko polityczne, bo oczywiście Niemcy nie pozwolą nam wyrównać tego boiska. To jest i dlatego są 16+1 już obserwatorem, między innymi dla Duisburga. Czy wzrost musi być nieustanny? Nie chciałbym zawieść nadziei, ale dusza ludzka i natura jest grzeszna. I problem polega na tym, i duch jest niespokojny i każdy szuka przewag. Też bym chciał usiąść i odpocząć, ale niestety muszę zarabiać. I muszę żyć, muszę się rozwijać. Maszeruj albo giń. Niestety, bo Chińczycy nie będą chcieli mieć z takiego spokoju i sobie odpuścić wzrostu. A to powoduje, że za 50 lat zawitają u ujścia Wisły i powiedzą: panowie, a teraz takie reguły gry. Tak jak my, żeśmy to zrobili, znaczy my, Brytyjczycy u ujścia rzeki Perłowej. Małaszewicze, Łódź i tak dalej. Moim zdaniem, jestem co do tego przekonany, decydenci kierowali się
podstawową założeniem geopolitycznym, ci decydenci, o których myślimy i znają te założenia, że każde skomunikowanie wnętrza lądowego Eurazji osłabia potęgę państwa morskiego, które jest hegemonem, w związku z tym my nie pomagamy osłabieniu naszego gwaranta. W związku z tym takie były przesłanki. Co do Białorusi, drogi przez Grodno kolejowej, tak? Jest wiele takich prawidłowości do Wilna. Chodzi o to, że system komunikacyjny dawnej Rzeczpospolitej czy pomostu bałtycko-czarnomorskiego był kiedyś pewną jednością geograficzną. I to widać do dnia dzisiejszego. To ciążenie Lwowa do terytorium Rzeczpospolitej, ciążenie Grodna i Brześcia de facto do obszaru komunikacyjnego Polski. To, co pan powiedział, tak? Gdybyśmy byli obszarem rdzeniowym, który zasysa i ma system komunikacyjny, to by to było bardzo widoczne. Koncentracja, bardzo ciekawa uwaga, to jest prawda. I to jest też czysta geopolityka z tą koncentracją. Wallerstein o tym mówił, bo kumulacja kapitału nie rozkłada się równo, tylko są miejsca, które mają przewagi i one nie oddają tych przewag. I to też jest kwestia, że musielibyśmy złamać przy nowym rozdaniu. Dlatego to nie jest taka jednoznaczna, zero-jedynkowa sytuacja z tym nowym jedwabnym szlakiem, bo teoretycznie nowy jedwabny szlak pozwala nam stworzyć nowe miejsca koncentracji. I rzeczywiście, czym jest większe skomunikowanie, tym jest więcej interakcji, więcej konfliktów, a nie odwrotnie. W związku z tym spodziewałbym się wytężonej rywalizacji geopolitycznej, skurczonej rozwojem technologii przestrzeni. Ostatnie pytanie co do tego, co Bartek Radziejewski mówił. Przede wszystkim uważam, że po polsku polska przestrzeń jest przetrącona rozbiorami i brakiem samozadoniowania się państwa w PRL-u i w ogóle nieuczestniczeniem w wymianie globalnej. I to widać. Mniej chyba chodzi mi o nawet systemy dostaw, o których mówił pan dr Bukowski, ale bardziej po prostu rzeczywiście o te życia ludzkie. Moim zdaniem podstawowym powodem, dla którego Warmia i Mazury się wyludnia, jest to, że właśnie mogą wsiąść w Modlinie albo w Szymanach, albo w Gdańsku młode dziewczyny i młodzi chłopcy na Warmii i Mazurach i wyemigrować do Londynu, dlatego, że nie będąc skomunikowani wewnątrz przestrzeni kraju, szybką koleją, właściwym autobusem, ale przede wszystkim koleją, nie mogą zerwać z feudalnymi uwarunkowaniami, w których żyją. Bo jest dwóch przedsiębiorców w danej miejscowości i jest pozaekonomiczny, właściwie poza leseferystyczny system promocji. Taka jest brutalna prawda, tak? To jest od kilkuset lat tak w Polsce i oni uciekają z tego parszywego miejsca, a to jest, gdybyśmy mieli właściwą trakcję społeczną i mobilność społeczną, gdyby ci ludzie mogli jednocześnie studiować w Olsztynie i skoczyć do Warszawy i mieć randkę w Radomiu i jeszcze dwa interesy gdzie indziej, to by nie wyjeżdżali do tego Londynu, bo by wyrwali się z tych uwarunkowań, która zawsze przestrzeń narzuca, bo jest dwóch gości, którzy kontrolują cały rynek czegoś albo tylko dają pracę. To jest ta kluczowa rzecz. Tak? Z punktu widzenia modelu, to co się dzieje z wywozem z państw bałtyckich albo z Polski, przypomina to wywóz węgla z kraju kolonialnego, tylko ludzkiego węgla. No tak to wygląda.